Nowa informacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest o tym, że ukazał się projekt ustawy wprowadzającej tak zwany system DOM, czyli system informacji o cenach transakcyjnych nieruchomości. I ten system, uwaga, został wydzielony z ustawy o kredycie 0%, zwanej też czasem ustawą o kredycie na start. Co to może oznaczać? Czy to oznacza, że ministerstwo wydzieliło ten projekt tego portalu DOM, dlatego że nie wie, czy w ogóle wejdzie ustawa o kredycie 0%, czy też może odwrotnie i wydzieliło ten fragment dotyczący systemu informatycznego DOM z kredytu na start, po to, żeby nie obciążać tego kredytu na start tym skomplikowanym programem. O tym opowiem, ale też opowiem o tym, co dowiemy się z tego systemu DOM, co zyskamy w tym systemie i o tym, czy przypadkiem nie jest to powielanie już istniejących wcześniej pomysłów oraz czy w ogóle to nie jest dublowanie systemu, który już od wielu, wielu lat w Polsce istnieje, a także o tym, czego można się będzie dowiedzieć i czego niestety nie będzie można się dowiedzieć z systemu DOM. Słowem, czy warto nam, podatnikom, zapłacić za ten system lansowany przez obecne kierownictwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jeśli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, właśnie zmiany w prawie, te wszystkie sytuacje, które wnoszą nowoczesność w rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach również propozycje nowych tematów, swoje opinie o rynku nieruchomości i przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziesz nasze audycje wzbogacone o dodatkowe wykresy, informacje, mapę, po prostu o rzeczy, które nie mieszczą się w formacie filmu na YouTube. Po pierwsze, zacznijmy od tego, czym ma być system DOM. To ma być system informacji na bieżąco, podobno dostarczanej, o cenach transakcyjnych nieruchomości w Twojej okolicy, po to, żebyś Ty jako zwykły obywatel, albo może jako przedsiębiorca, deweloper, albo jako urzędnik, który pracuje nad tym, jak na przykład kształtować plany zagospodarowania przestrzennego, miał aktualną, bieżącą informację o tym, co dzieje się na rynku nieruchomości. I od razu kilka przykrych uwag. Po pierwsze, ten system nie dotyczy działek. On będzie zbierał informacje wyłącznie o mieszkaniach, o domach jednorodzinnych, udziałach w tych domach, domach na użytkowanie wieczystym lub na własności, o też obrocie spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Niestety działki zostają przez ten system pominięte, a szkoda. Skąd ten system będzie zbierać informacje? No więc po pierwsze od systemu ewidencji związanego z deweloperskim funduszem gwarancyjnym, a jeżeli jakiś deweloper nie korzysta z tego funduszu, no to po prostu on będzie musiał raportować te dane, a ponadto notariusze będą musieli raportować dane, podawać trochę więcej danych związanych z rynkiem nieruchomości, rynkiem wtórnym. No i też warto wiedzieć, że o ile ten fundusz czy ci deweloperzy mają 7 dni na przekazanie informacji, to na przykład KAS, który właśnie będzie zbierał te informacje od notariuszy i potem je przetwarzał, ma już 14 dni po miesiącu, w którym otrzymał dane, na przekazanie tych danych do systemu DOM. To oznacza, że te dane będą miały jakieś opóźnienie, ale właśnie mamy też doświadczenie, bo jak wspomniałem, system DOM jest takim powieleniem przez obecny rząd PO programu, który już chciał wprowadzić minister Buda. Ten minister był z Prawa i Sprawiedliwości. No więc teraz ten program jest z niewielkimi zmianami, ale co do idei powielany. Natomiast obaj ministrowie, a nawet trzej ministrowie, licząc z Budą, przejściowym hetmanem i obecnym panem Paszykiem, nadal chyba nie zauważyli, że w Polsce od wielu, wielu lat jest system zbierający informacje o transakcjach.
i jest to system obligatoryjnie prowadzony przez wszystkie urzędy powiatowe i dane z tego systemu są obligatoryjnie publicznie dostępne dla każdego. Nie tylko na przykład dla rzeczoznawców majątkowych, ale dla każdego, kto chce się dowiedzieć, co w tym systemie jest. W dodatku też niektóre miasta, na przykład Warszawa, prowadzą coś w rodzaju mapy cenowej swoich miast. Ale problem z tym obecnym systemem jest taki, że dane te są, na przykład ten system warszawski, ta mapa cenowa, opóźnione. Dzisiaj, kiedy nagrywam tę audycję, mamy już prawie końcówkę trzeciego kwartału 2024, a Warszawa podaje informacje na mapie cenowej dla trzeciego kwartału 2023, no więc to trudno nazwać informacją bieżącą. Jeżeli chodzi o dane posiadane przez urzędy powiatowe, obligatoryjnie zbierane i obligatoryjnie udostępniane, to z nimi jest też pewien problem. Po pierwsze, uzyskanie danych z tych systemów jest płatne. To nie jest tak, że sobie wpisujesz dowolną lokalizację i tam dostaniesz natychmiast informację o transakcjach. Nie! Informacje o każdej sztuce transakcji w uproszczeniu musisz kupić, zapłacić za to. No i jak chcesz więcej transakcji, no to oni ci oczywiście podadzą te transakcje, wyfiltrują je za ciebie, otrzymasz informacje, ale musisz za to zapłacić. A ten system DOM ma być ponoć bezpłatny, przynajmniej dostęp do niego ma być bezpłatny, co jest na pewno plusem. Wadą również tego obecnie obowiązującego systemu jest to, że no nie wiem jak to jest we wszystkich powiatach, ale na przykład w Warszawie, jeżeli pójdzie rzeczoznawca i będzie chciał skorzystać z tego systemu, no to dowie się o transakcjach z opóźnieniem mniej więcej podkreślam to, około 3 miesięcy, 2, trochę więcej, trochę mniej, bo te transakcje niestety przez urzędników nie są wprowadzane, powiedziałbym, na bieżąco, w sensie z dnia na dzień po otrzymaniu odpowiedniej informacji. Oczywiście mogą rzeczoznawcy, czy jeżeli chce korzystać z tego systemu, możesz również poza tymi danymi wprowadzonymi skorzystać z dostępu na miejscu, na przykład do treści aktów notarialnych i tam zobaczysz te świeższe dane, ale to już jest zupełnie co innego. Ten system DOM jest takim powieleniem czegoś, co istnieje, ale w sumie chyba powinien być. Natomiast szkoda, moim zdaniem, że po pierwsze pomija absolutnie tereny działek. No i teraz też powstaje pytanie, jakie informacje z tego systemu uzyskasz? No bo jeżeli chcesz sprzedać jakieś mieszkanie, no to chciałbyś wiedzieć, co sprzedało się i za ile w Twojej okolicy ostatnio. Jeżeli chcesz kupić jakieś mieszkanie czy dom, no to też chcesz wiedzieć, czy cena, którą żąda sprzedający, odpowiada ostatnim transakcjom, czy też nie. A przypominam, że w ostatnich latach te transakcje były bardzo, bardzo mocno zmienne, bo przecież możemy powiedzieć sobie tak, no dobrze, ceny ostatnio w niektórych miastach, licząc rok do roku, mogły się zmienić o 20, ponad 20, trochę mniej niż 20%. Licząc ostatnio na przykład kwartał do kwartału, czy miesiąc do miesiąca, te ceny, te zmiany cen już są znacznie mniejsze. Dlaczego? Nie dlatego, że to jest krótszy okres, tylko dlatego po prostu, że nawet jeszcze dzisiaj, licząc w odniesieniu do tego, co było 12 miesięcy temu, to mamy do czynienia z tym, że była ogromna zwyżka cen nieruchomości w ciągu ostatniego, czy też 2 ostatnich kwartałów roku 2023 i było to spowodowane programem Bezpieczny Kredyt 2%. Tak więc na przykład, jeżeli dziś chciałbyś sprawdzać ceny mieszkania, no to w sumie co Ciebie interesują oferty sprzed roku czy sprzed półtora, jeżeli te ceny były zupełnie inne, niższe znacznie niż są teraz. A Ty chcesz wiedzieć, co się dzieje teraz, jaki jest trend, czy ceny rosną, czy ceny się stabilizują, czy ceny spadają. Wobec tego w takich czasami okresach dynamicznych zmian interesują Cię tylko świeże oferty. No i tutaj jest ograniczenie tego portalu DOM, które w sumie dobrze anonimizuje pewne transakcje. Nie dowiesz się
teoretycznie z tego portalu, za ile zostało sprzedane konkretne mieszkanie, za ile został sprzedany konkretny dom, bo jest ograniczenie. Otrzymasz dane jakieś, jeżeli dla filtra, który nałożyłeś według czasu, lokalizacji, rodzaju, wielkości nieruchomości, w danym okresie wystąpiło co najmniej 6 lub więcej transakcji. I co więcej, te 6 co najmniej transakcji musiało być przeprowadzonych przez co najmniej 6 nabywców różnych. To są dwa łączne warunki. Zatem po pierwsze, jeżeli na przykład wystąpiło 6 transakcji, ale jakaś osoba kupiła 2 mieszkania w tej okolicy, no to musisz czekać na 7 transakcję, którą kupił jakiś 6 nabywca. Tak to się mniej więcej liczy. Co to też oznacza dla nas? No bo powiedziałem, że sobie filtrujesz to po czasie, po rodzaju nieruchomości, po jakimś terytorium, którego ta transakcja dotyczy. I to są bardzo mądre kryteria, no bo te nieruchomości kosztują różnie w zależności właśnie od rodzaju, od lokalizacji i od czasu zawarcia transakcji. I teraz możesz mieć taką sytuację, że na przykład w tak dużym mieście jak Warszawa jest wystarczająco dużo transakcji, że z jakiegoś interesującego Ciebie fragmentu Warszawy, przecież nie z całej Warszawy, znajdziesz pasujących 6 transakcji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy, dotyczących bardzo podobnych mieszkań, które masz. To sobie można wyobrazić, na przykład jest w Warszawie takie osiedle za Żelazną Bramą, które ma kilkanaście bloków, a w każdym z tych bloków jest kilkaset mieszkań, więc w tych tysiącach mieszkań w ciągu 3 miesięcy można założyć, że jakaś transakcja, nawet 6 tych transakcji zaszło i porównujesz to sobie z tym osiedlem, bo znowu wadą tego osiedla jest to, że ono jest bardzo jednorodne w sobie i zawiera bardzo podobne mieszkania. Tam są jedno, dwu, trzy pokojowe, ale są bardzo podobne, a budynki stojące obok są zupełnie nieprzystające do tego osiedla. Jedne to są takie budynki budowane w czasach jeszcze socjalizmu, bo to teren odbudowywany Warszawy po zniszczeniach, to były tereny getta, a obok są budynki deweloperskie budowane już ostatnio. I to oczywiście żadna cena, żaden standard mieszkania w osiedlu za Żelazną Bramą nie przystaje ani do tych starych budynków, ani do tych super nowych budynków. I taka informacja jest dla każdego wartościowa, ale w innych osiedlach Warszawy możesz nie znaleźć takiej ilości transakcji powtarzalnych. Co więcej, w wielu miejscowościach w Polsce będziesz mieć problem. Weźmy taką Małkinię, w której jest kilka budynków, może kilkanaście budynków wielorodzinnych, w których jest po kilkadziesiąt mieszkań różnego typu. I teraz znalezienie w takiej małej miejscowości transakcji 6, które by przeprowadzone były w ostatnim okresie, na przykład roku, podobnym mieszkaniem, bo przecież mieszkanie jednopokojowe to zupełnie inna cena z metra nawet kwadratowego niż mieszkanie trzypokojowe. To są różnice. Może nastręczać trudności. A jeszcze trudniej może być, jeżeli poszukujesz informacji o cenach domów. Transakcji domami jest zdecydowanie mniej. Transakcji w wielu miejscowościach jest mniej po prostu. Na przykład w Warszawie, w bardzo drogich lokalizacjach, wbrew pozorom, wcale nie ma dużo transakcji domami. Dlaczego? No po prostu tam jest bardzo, bardzo osiadła ludność. Te domy są zresztą w nieporównywalnym stanie często, a ten rejestr nie będzie mówił Ci, w jakim stanie był dom. On Ci nie podaje adresu, on podaje jakieś średnie, więc posługiwanie się nim będzie w miarę utrudnione. No cóż, a w małych miejscowościach bywa tak, że czasami w danej miejscowości nie nastąpiła w ciągu wielu lat żadna transakcja, a co dopiero 6 transakcji znaleźć.
i wtedy musisz badać teren znacznie szerszy i błędy w takim terenie mogą być ogromne. Ja sam pamiętam sytuację, kiedy jakiś klient przyszedł do mnie i prosił o sprzedanie domu za cenę tam prawie 2 miliony, milion z czymś, bo taki miał operat szacunkowy. A ja mu wtedy brutalnie powiedziałem, że oczywiście mogę się tym zająć, ale jak ta jedynka z przodu zniknie. To była miejscowość, gdzie było 50 domów, może 47 nawet dokładnie. Nie było żadnej transakcji w ciągu ostatnich 50 lat. Nie miał żadnej transakcji porównywalnej. Wziął szerszy obszar i po prostu w tym porównaniu odniósł się do domów, z których niektóre były znacząco lepsze niż to, co było wyceniane przez tego rzeczoznawcę. To nie jest tak naprawdę błąd rzeczoznawcy. Taka jest metoda. No w jakiś sposób musisz wycenić, ale to jest operat szacunkowy, a przyjęcie czegoś do sprzedaży jest zupełnie inną rzeczą. To wszystko, co powiedziałem, nie znaczy, że ja krytykuję pomysł wprowadzenia takiego portalu, który by ułatwiał nam wszystkim informacje o cenach transakcyjnych. Jak sami pomysłodawcy tej ustawy zauważyli, to, co jest dzisiaj dostępne dla, powiedzmy, laika, który nie wie lub nie chce skorzystać z danych, które są dostarczane w urzędach powiatowych, no to są często jakieś porównywarki cen oferowane przez portale ogłaszeniowe. I problem z tymi porównywarkami jest taki, że często są to po prostu ceny ofertowe. O ile taka porównywarka, jeżeli ma jakąś historyczną, rysuje jakiś historyczny trend i pokazuje wzrost, spadek tych cen ofertowych, to ona dobrze oddaje, w miarę dobrze oddaje, właśnie to co powiedziałem, trend, ale nie oddaje rzeczywistych cen transakcyjnych, które bywają takie czasy, że potrafią przebijać ceny ofertowe, ale też częściej bywają takie czasy, że są niższe od cen ofertowych, a bywają też czasami takie czasy, że są znacząco niższe od cen ofertowych. A przecież tak naprawdę, jeżeli chcesz zawrzeć transakcję, to jeżeli jesteś osobą sprzedającą, nie chcesz sprzedać za tanio, ale też po prostu nie możesz sprzedać zbyt drogo. To rzadko ci się uda. Jeżeli jesteś kupującym, też nie chcesz przepłacić. Chciałbyś wiedzieć, co jest z okazją. Dodam od razu też, że wszystkie takie średnie i takie uśrednienia informacji o cenach, one też mają dodatkową wadę. I to jest też to, co różni właśnie cenę sprzedaży i to, co na przykład często klient rozmawia z doradcą będącym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, a to, czego dowiaduje się od rzeczoznawcy. Rzeczoznawca, robiąc operat, robi to jak gdyby zakładając, że sprzedaż jest niewymuszona. Posługuje się jakimiś cenami z transakcji, które zna, o których się dowiedział, i tam usiłuje według rozmaitych parametrów wyliczyć właściwą wartość szacunkową. Ale podkreślam, to jest operat szacunkowy. Nikt nie mówi, że za dokładnie tę wartość podaną w operacie to ma być sprzedana. Wartość nie równa się cena. Natomiast cena sprzedaży danej nieruchomości może bardzo mocno odbiegać od, nazwijmy to, tego, co uznajemy w cudzysłowie za cenę rynkową, jakąś taką średnią dla takich nieruchomości, i też od tej wartości. Dlaczego? Bo o cenie bardzo często decydują emocje, zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie kupującego. Może być taka sytuacja, że jakiemuś kupującemu niezwykle zależy na danej konkretnej lokalizacji. No, to on jest gotów zapłacić więcej niż wszyscy inni potencjalni kupujący, którym po prostu aż tak bardzo na tej konkretnej lokalizacji nie zależy. I wtedy ta cena uzyskana ze sprzedaży może być znacząco wyższa. A w odwrotnej sytuacji komuś może zależeć na szybkiej, natychmiastowej sprzedaży. Nie dlatego, że ma jakieś długi czy coś, może ma jakiś na przykład dobry interes na widoku. Rozmaite mogą być motywacje nieważne. No i wtedy on po prostu sprzedaje komuś, kto pierwszy mu zapłaci te pieniądze, które on chce faktycznie dostać.
i wtedy cena będzie niższa. Te odchylenia od takiej standardowej ceny to wynoszą nawet plus minus 20%, a czasem więcej. W ogóle powiedziałem standardowa cena, to jak już chyba wiecie, to jest dość takie mgliste pojęcie. No ale ten portal nam właśnie powinien pokazać takie odniesienie i byłoby fajnie, gdyby takie narzędzie publicznie, za darmo, podające fajne dane było dostępne i tutaj popieram jego wprowadzenie. Niestety też nie róbcie sobie nadziei, bo w projekcie ustawy jest założenie, że dostęp do tych danych będzie dopiero w ciągu 20 miesięcy uruchomiony od chwili wejścia w życie, czy też ogłoszenia tej ustawy. To jest spory czas, kiedy będzie trzeba poczekać, no i też trzeba będzie poczekać, aż to się wszystko zacznie napełniać danymi, ponieważ w projekcie ustawy nie przewidziano tego, żeby te dane były uzupełniane wstecznie. I to jest taki troszeczkę mój zarzut, bo akurat jeżeli byśmy się spojrzeli na te dane, które mają urzędy powiatowe o transakcjach, obligatoryjnie zbierają, to te dane, te zbiory danych mają swoją historię, a ta historia czasami jest ważna, bo ona też pokazuje historycznie kształtujące się ceny i o ile to te ceny ileś lat temu to jest bardziej dla historyków, ale wykres trendu powstający na tych cenach może wiele powiedzieć o sytuacji, o kondycji lokalnego rynku nieruchomości w danym okresie i to też jest ważne dla inwestorów. No i też powiedziałem na początku, że ten projekt ustawy powstał poprzez wyjęcie fragmentu dotyczącego systemu DOM z ustawy, która ma wprowadzić kredyt 0%, kredyt mieszkanie na start i co to może oznaczać. Szczerze mówiąc, bardzo trudno wróżyć z fusów i powiedzieć. Ministerstwo tłumaczy, że to wyniesienie tego domu z tego programu kredyt 0% ma jak gdyby odciążyć tamtą ustawę kredyt 0% od dyskusji na temat tego systemu DOM, problemów związanych z jego wprowadzaniem i ma ułatwić wprowadzenie programu kredyt 0%. Ale też można spojrzeć się na to i budować teorię spiskową, która mówi tak, no dobrze, wielu koalicjantów jest przeciwnych w ogóle kredytowi 0%. Oni nie są przeciwni i nie syłają głosów sprzeciwu wobec systemu DOM. Wobec tego zróbmy ustawę o systemie DOM, która przejdzie, a dyskusję nad kredytem 0%, no to zostawimy też, jak powiedział premier ostatnio, głosowaniu w Sejmie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie mamy jakąś rezerwę budżetową przewidzianą 1,6 miliarda na to, że no, gdyby ten kredyt jednak wszedł, ta ustawa weszła, to będą i pieniądze na ten kredyt. No i teraz też w związku z wydarzeniami obecnymi, czyli powodzią na południowym zachodzie Polski i koniecznymi środkami, które trzeba będzie przeznaczyć na pewno na pomoc tym mieszkańcom, na w ogóle odbudowę tych terenów, na odbudowę infrastruktury i tak dalej. Władze mówią, weźmiemy tam jakieś pieniądze się znajdą w KPO, będą te pieniądze z różnych funduszy, będziemy starali się znaleźć coś tam w budżecie, to kto wie, czy na przykład nie zostanie w pewnym momencie powiedziane, no dobrze, ale ten 1,6 miliarda zarezerwowane na ewentualny kredyt 0%, no to w tej chwili mamy ważniejsze potrzeby na południowym zachodzie Polski. Nie wiem, czy tak będzie, ale tak być może, bo te pieniądze na odbudowę tamtych terenów, odbudowę różnych rzeczy, infrastruktury, pomoc ludziom, no rozmaite rzeczy, no to muszą się skądś znaleźć, a pieniądze nie biorą się od tak na pstryknięcie i to, że one spadają jak manna z nieba. To raczej gdzieś trzeba będzie je wygospodarować. No i być może, ponieważ również w tej koalicji
nie ma specjalnej zgody dotyczącej właśnie programu kredytu 0%, przypominam, przeciwko temu jest zarówno ugrupowanie pana Hołowni, jak i Lewica, to może powstaną postulaty, dajmy te pieniądze tym powodzianom. No w Sejmie, jeżeli to ma być zostawione do decyzji Sejmu, no to jest jeszcze oczywiście opozycja i sami widzimy, że ostatnio nawet parę razy niektóre ustawy były odrzucane, na przykład z obrad Sejmu, wspólnymi głosami części koalicji i opozycji. Czyli cała koalicja nie potrafiła zagłosować wspólnie i może tak też zdarzyć się w tym przypadku. W każdym razie ustawa o kredycie dom jest na razie w procesie legislacyjnym. Na stronach CRL-u możecie ją sobie odnaleźć, jeżeli jesteście zainteresowani. Oznacza to, że będzie procedowana oddzielnie. Problem tego systemu będzie procedowany oddzielnie od sprawy kredytu na start, zwanego też kredytem 0%. Te nazwy chodzą zamiennie. A co się stanie z kredytem 0%? Jeszcze chyba potrzebna jest nam chwila cierpliwości. No i cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, swoje opinie o rynku nieruchomości, odczucia. Zaglądaj na stronę symen24.pl, tam znajdziesz więcej informacji. Zapraszam również do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej, a te propozycje, co dostają wspierający, zobaczysz, jeżeli przejrzysz sobie playlistę przeznaczoną dla wspierających. Cześć, trzymajcie się.